Cześć! Dziś zabieramy Was w magiczną podróż po Maroku. Kraju pełnym kontrastów, zapachów i niesamowitych widoków. Mieliśmy okazję odkrywać to niezwykłe miejsce podczas objazdówki Magiczne Południe. Ten film to jedynie skrócona relacja z naszej objazdówki po magicznym południu Maroka. Choć staraliśmy się uchwycić najciekawsze momenty, żadne nagranie nie jest w stanie w pełni oddać klimatu, barw i niepowtarzalnej atmosfery tego miejsca. Maroko oczarowało nas swoją różnorodnością i wyjątkowym klimatem, a każda chwila tej podróży była dla nas niezapomniana. Nasza podróż do Maroka rozpoczęła się od przylotu do Agadiru w godzinach porannych. Transfer do hotelu zajął około 30-40 minut. Pierwszy dzień to czas na aklimatyzację i odpoczynek, a także okazja do pierwszego zwiedzania. W Agadirze można na przykład zwiedzić górę Kazby, odkryć centrum miasta, przespacerować się deptakiem i plażą. To również dobry czas na zrobienie zakupów i wymianę waluty oraz wybranie się coś zjeść, ponieważ pierwszy posiłek po przylocie to kolacja w hotelu. W pierwszym dniu byliśmy zakwaterowani w hotelu Oasis. To wygodny hotel z przestronnymi pokojami i świetną lokalizacją. W niedalekiej odległości są punkty wymiany walut, sklepy, lokalne kafejki i restauracje. Drugiego dnia po śniadaniu ruszyliśmy do Taroudant, zwanego Małym Marrakeszem. Spacerowaliśmy po zabytkowej części miasta i przeszliśmy przez tętniące życiem targi, berberyjski i arabski, gdzie można było poczuć autentyczną atmosferę Maroka. Zatrzymaliśmy się na chwilę przerwy, by napić się aromatycznej marokańskiej kawy i podziwiać otoczone murem miasto. Jednym z niecodziennych widoków podczas naszej podróży były kozy wspinające się po drzewach. Te zwierzęta, szukając pożywienia, wspinają się na gałęzie arganowców, co jest naprawdę ciekawym zjawiskiem. Kolejnym przystankiem było Taliouine, marokańska stolica szafranu. W tradycyjnej spółdzielni poznaliśmy tajniki uprawy tej najcenniejszej przyprawy świata i mieliśmy okazję spróbować herbaty z szafranem. Udając się w dalszą podróż, zatrzymaliśmy się na tarasie widokowym na góry Atlas. Miejsce,
skąd roztaczał się spektakularny widok na majestatyczne górskie krajobrazy. W drodze do Ouarzazate zatrzymaliśmy się na stacji Gas Heaven, która stała się scenerią do kilku amerykańskich horrorów. Tuż przed zachodem słońca dotarliśmy do Aït Ben Haddou, najsłynniejszego ksaru Maroka, wpisanego na listę UNESCO. To ufortyfikowane miasteczko na zboczu góry stało się plenerem filmowym dla produkcji takich jak Gra o Tron czy Klejnot Nilu. Dzień zakończyliśmy kolacją i noclegiem w hotelu Rose Valley w Ouarzazate, niewielkim hotelu w pobliżu słynnych studiów filmowych, idealnym na odpoczynek po pełnym wrażeń dniu. Trzeciego dnia rano wyruszyliśmy do słynnego studia filmowego Atlas, gdzie na rozległym terenie znajdują się monumentalne dekoracje z takich produkcji jak Gladiator, Helikopter w ogniu, Klejnot Nilu czy Gra o Tron. Następnie zwiedziliśmy Kasbę Taurirt, imponującą twierdzę będącą przykładem tradycyjnej architektury południowego Maroka. Twierdza ta ucierpiała w wyniku trzęsienia ziemi w Maroko w 2023 roku, gdzie do dziś widoczne są uszkodzenia. Kolejnym etapem podróży była miejscowość Agdes, skąd rozpoczęliśmy malowniczą trasę przez dolinę rzeki Dra. To w tej miejscowości zjedliśmy jeden z najsmaczniejszych tadżinów.
Podróżując, mijaliśmy rozległe gaje palmowe i malownicze oazy, których zieleń kontrastowała z pustynnym krajobrazem. W jednej z nich zatrzymaliśmy się na krótki spacer, podziwiając wysokie palmy daktylowe. Po drodze odwiedziliśmy Muzeum Doliny Dra w Ksarze Tizergat, gdzie mogliśmy zobaczyć, jak wyglądało życie w tradycyjnej, ufortyfikowanej wiosce. Dzień zakończyliśmy kolacją i noclegiem w hotelu Palea Sma w Zagorze, miejscu otoczonym palmowym ogrodem z tradycyjnym marokańskim wystrojem, oddającym klimat Sahary. Po całym dniu, pełnym wrażeń, mogliśmy zrelaksować się w orzeźwiającej wodzie hotelowego basenu, odpoczywając od upału i ciesząc się spokojną atmosferą. Opuszczając Zagorę, ruszyliśmy w stronę Erfurt, przejeżdżając przez tradycyjne wioski berberyjskie, gdzie mogliśmy zobaczyć codzienne życie ich mieszkańców. Następnie droga wiodła przez majestatyczne góry Dżbel Sahro, znane z charakterystycznych formacji skalnych oraz z kamielin zatopionych w kamieniu. Tego dnia do hotelu dotarliśmy wyjątkowo w godzinach popołudniowych. Palms Hotel w Erfurt, w którym byliśmy zakwaterowani, to 4-gwiazdkowy hotel idealny na odpoczynek po zwiedzaniu. Wyróżnia się spokojną atmosferą i lokalizacją blisko pustyni, co czyni go świetną bazą wypadową na wyprawy do wydm Ergucebi. Późnym popołudniem chętni mogli wziąć udział w niezapomnianej wyprawie na pustynię. Jeepami wyruszyliśmy w stronę Erkcebi, gdzie na skraju wydm przesiedliśmy się na wielbłądy i udaliśmy się na przejażdżkę po złocistych piaskach pustyni. Na zakończenie dnia podziwialiśmy spektakularny zachód słońca nad Saharą, pełen intensywnych barw i niesamowitej atmosfery.
Wyjeżdżając z Erfurt, zatrzymaliśmy się przy Ketaras, starożytnym systemie podziemnych kanałów nawadniających, które przez wieki dostarczały wodę na pustynne tereny. Następnie ruszyliśmy w stronę miasta Tinegir, malowniczo położonego wśród gajów palmowych, by dotrzeć do spektakularnego wąwozu Todra. Otaczające go strome, 300-metrowe skalne ściany tworzą jeden z najbardziej imponujących krajobrazów Maroka. Podróż kontynuowaliśmy przez dolinę rzeki Dades, znaną jako Drogę Tysiąca Kasb, ze względu na liczne, tradycyjne warowne budowle z gliny. Mijając kolejne kasby i osady, dotarliśmy do regionu El Kelalmguna, słynącego z upraw róży damasceńskiej, której intensywny zapach unosi się nad całą doliną. Dzień zakończyliśmy w Ouarzazate, gdzie zatrzymaliśmy się w La Perle du Sud, komfortowym hotelu oferującym przestronne pokoje, odkryty basen oraz restaurację serwującą dania kuchni marokańskiej i międzynarodowej. Po kolacji udaliśmy się na zasłużony odpoczynek po pełnym wrażeń dniu. Po śniadaniu wyruszyliśmy w kierunku Marrakeszu, pokonując przełęcz Tizinticzka, znajdującą się na wysokości 2260 metrów nad poziomem morza, jedną z najwyżej położonych i najbardziej widowiskowych dróg w Maroku, wijącą się przez surowe krajobrazy wysokiego Atlasu.
Tego dnia byliśmy zakwaterowani w hotelu Udaya, położonym w nowoczesnej części Marrakeszu, oferującym wygodne pokoje, basen oraz restaurację serwującą zarówno marokańskie, jak i międzynarodowe dania. Tym razem wyjątkowo zamiast kolacji mieliśmy w hotelu obiad. Kolacja była we własnym zakresie w czasie wolnym podczas zwiedzania miasta. Zwiedzanie Marrakeszu rozpoczęliśmy od Medyny, pełnej wąskich uliczek i egzotycznych zapachów. Odwiedziliśmy zielarnię berberską, minaret Kutubija, a także szkołę koraniczną Ben Yusufa, zachwycającą misterną sztukaterią i dekoracjami. Zatrzymaliśmy się również w Muzeum Dar el-Basha, mieszczącym się w przepięknym, tradycyjnym pałacu, gdzie mogliśmy podziwiać marokańską sztukę i architekturę. Wieczorem zanurzyliśmy się w niezwykłej atmosferze placu Jemaa el-Fna, tętniącego życiem serca miasta. To miejsce pełne zaklinaczy węży, kuglarzy, treserów małp i ulicznych artystów. Można tu było spróbować lokalnych specjałów w jednej z licznych gar kuchni i poczuć prawdziwy klimat Marrakeszu. Soczek z granata, najlepszy tylko na placu w Marrakeszu. Ciąg dalszy naszej marokańskiej przygody. Dotarliśmy do Marrakeszu. Przechadzając się przez plac w Maroku, a także przez lokalny souk, czyli targowisko, dotarliśmy do restauracji lokalnej, typowo marokańskiej, o nazwie, pozwolę sobie skorzystać z pomocy, Chez Lamine Hadi Mustafa. Podobno był w niej również Gordon Ramsay. Skosztowaliśmy tutaj przepysznego tagina z jagnięciny. Jak ja to zjem, to umrę. Tyle mięsa. Tak, to jest popatrz, drugi taki.
Dzień 7 rozpoczęliśmy od wizyty w ogrodach Majorelle, pełnych egzotycznych roślin, intensywnych kolorów i inspiracji Yves Saint Laurenta. To jedno z najbardziej malowniczych miejsc Marrakeszu, idealne na spacer wśród kaktusów, bambusów i pięknych fontan. Następnie ruszyliśmy w drogę do Agadiru, gdzie po zakwaterowaniu w hotelu Almogar kontynuowaliśmy odkrywanie miasta. W Agadirze odwiedziliśmy górę Kazbę, skąd roztacza się panoramiczny widok na wybrzeże i port. Można tam było wjechać kolejką linową lub wspiąć się pieszo, by podziwiać widok na miasto i ocean. Nie mogło zabraknąć wizyty na targowisku Sukelhat, pełnym kolorowych przypraw, rękodzieła, lokalnych specjałów i tradycyjnych marokańskich pamiątek. To doskonałe miejsce na ostatnie zakupy przed powrotem do domu. W trakcie zwiedzania Agadiru wstąpiliśmy do Café Maria,
jednej z popularnych kawiarni w centrum Agadiru. To idealne miejsce na chwilę relaksu przy tradycyjnej marokańskiej herbacie i lokalnych słodkościach w otoczeniu przyjemnej atmosfery miasta. Nasza podróż po magicznym południu Maroka dobiegła końca, ale nasz pobyt w tym niezwykłym kraju jeszcze się nie skończył. Przedłużyliśmy naszą przygodę o wypoczynek w hotelu Allegro Agadir, z którego przygotowaliśmy dla Was osobny film. Jeśli chcecie zobaczyć, jak wyglądał nasz relaks nad oceanem, koniecznie zajrzyjcie do materiału o tym hotelu. A jeśli interesuje Was marokańska kuchnia, zapraszamy także na film z wizyty w restauracji Al-Fasija, gdzie mieliśmy okazję spróbować wyśmienitych lokalnych specjałów. Nie przegapcie tych odcinków. Zapraszamy do oglądania. Maroko to kraj, który trzeba poczuć wszystkimi zmysłami. Zobaczyć bajkowe krajobrazy, usłyszeć dźwięki tętniących życiem Medyn, poczuć zapach przypraw na lokalnych targach i smakować wyjątkowych potraw. Mamy nadzieję, że nasza podróż zainspiruje Was do odkrywania tego niezwykłego zakątka świata. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw lajka i zasubskrybuj nasze konto, żeby być na bieżąco z kolejnymi relacjami z podróży. Dzięki temu pomożesz nam rozwijać kanał i dzielić się jeszcze większą ilością inspiracji z naszych wyjazdów. Do zobaczenia w kolejnych filmach.